Kraj, który ma zaledwie 72 lata, znalazł się na liście najszczęśliwszych populacji na świecie i dokonał rzeczy, o których w innych krajach ludziom się nawet nie śniło. Ile czasu zajęłoby Wam dojechanie z Warszawy do Wrocławia? Według Google Maps jest to około 5 godzin. W tym samym czasie moglibyście przejechać Izrael. Ma on zaledwie 470 km długości i obszar w wysokości 22 tysięcy km². Dla porównania, Polska to 312 tysięcy km², a gęstość zaludnienia tam wynosi 123 osoby na kilometr kwadratowy. W Izraelu jest to 400 osób na kilometr kwadratowy, jest więc tłoczno i teraz już rozumiem, dlaczego na dłuższą metę wcale nie lubię Tel Awiwu. Zresztą, po przeczytaniu tej informacji doszło do mnie, dlaczego jestem zawsze w strasznym szoku, jak odwiedzam Polskę, bo zastanawiam się wtedy, jak tu pusto, gdzie są ci wszyscy ludzie? Czy wyjechali na wakacje? Nie, po prostu jest tam ich 4-krotnie mniej niż w Izraelu. Izrael zajmuje 3. miejsce na świecie w konsumpcji warzyw i słodyczy. Dziwne połączenie, ale dla mnie właściwie idealne i za to uwielbiam ten kraj, bo jestem wegetarianką uzależnioną od czekolady, więc właściwie warzywa i słodycze to z tego głównie składa się moja dieta. A tak naprawdę odkąd przeprowadziłam się do Izraela, jem znacznie więcej surowych warzyw, bo Izraelczycy szaleją na punkcie sałatek, dodają warzywa wszędzie i na przykład jak oglądają filmy, to nie biorą chipsów do oglądania filmu czy czekolady, chociaż jedzą mnóstwo słodyczy, ale kroją sobie na przykład surowe warzywa, paprykę, jedzą nasiona słonecznika, pestki dyni, migdały, daktyle, więc odkąd tu mieszkam, dużo zdrowiej się odżywiam. Izraelczycy są zresztą w pierwszej dziesiątce najdłużej żyjących narodów świata. Statystyczny Izraelczyk dożywa 83 lat i jestem pewna, że to przez warzywa dla ciała i słodycze dla duszy. Tel Awiw wybrany został jako wegańska stolica świata i zaraz pod Tokio ma największą liczbę barów sushi na metr kwadratowy. Zostawił w tyle nawet sam Berlin, bo posiada ponad 450 restauracji przyjaznych weganom. W każdej knajpie w Tel Awiwie dostaniecie wegańskie dania, a nawet te opcje niewegańskie możecie sobie dostosować, zmieniając na przykład ser zwykły na ser wegański. Zresztą Izrael był pierwszym krajem zaraz po Stanach Zjednoczonych, który wprowadził na rynek wegańskie smaki popularnych lodów Ben & Jerry. Do tego stopnia Izraelczycy przejmują się losem zwierząt, że jeżeli w armii jest jakiś żołnierz, który jest weganinem, poprawcie mnie w komentarzach, siły zbrojne mają obowiązek dostarczyć mu buty ze skóry ekologicznej oraz specjalnie dostosowane wegańskie roślinne posiłki. Izrael jest zresztą miksem kultur i przyjeżdża tutaj mnóstwo imigrantów z całego świata, więc Izrael jest po prostu bardzo otwarty na nowe kuchnie i nie zamyka się na jeden rodzaj jedzenia. Nawet ukochana Izraelczyków shawarma w wielu miejscach dostępna jest w wersji wegańskiej i osoby, które wcale nie są wege, przychodzą tam, żeby ją zjeść i mówią, że wcale nie odczuwają różnicy w smaku. Generalnie duża ilość warzyw i owoców w diecie Izraelczyków plus ich bardzo liberalny i otwarty stosunek dały niesamowity rezultat w postaci ponad 5% populacji wegan w Izraelu. Izrael jako pierwszy kraj na świecie wprowadził zakaz reklam z udziałem modelek z niedowagą. Chcieli zapobiec takim sytuacjom, że nastolatki, ale też dorosłe kobiety, które oglądają te zdjęcia, reklamy, filmy, mają później taki wyimaginowany, nieistniejący ideał piękna i stosują drakońskie, niezdrowe diety. Oprócz tego, według izraelskiego prawa, jeżeli na jakimś zdjęciu zostanie użyty Photoshop w celu wyszczuplenia modelki, musi zostać dodana adnotacja, że ta modelka w rzeczywistości nie jest aż tak szczupła i jest to tylko zasługa Photoshopa, więc nie można tutaj wprowadzać odbiorców w błąd i pokazywać im nieistniejących ideałów piękna. Posiada największą na świecie liczbę naukowców, inżynierów i patentów w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Nazywany jest zresztą Startup Nation, czyli narodem startupów, bo zaraz po słynnej amerykańskiej Dolinie Krzemowej jest drugim na świecie ich skupiskiem. W Izraelu jest ponad 5000 firm high-tech i startupów. Dla porównania w Polsce, w której mieszka 4-krotnie więcej ludzi, jest ich tylko 2500.
To dzięki rządowemu wsparciu dla startupów, który nazywa się Yozma. Zresztą Yozma z hebrajskiego oznacza inicjatywę. I dzięki tej inicjatywie Izraelczycy mogli szybko rozwijać swoje startupy i odnosić dzięki nim globalny sukces. Zresztą żaden inny kraj na świecie nie inwestuje tak dużo w badania i rozwój, bo prawie 4,5% PKB. Dla porównania Polska przeznacza tylko 1% PKB na badania i rozwój. Izrael odpowiada za ponad 15% globalnych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Drugie miejsce na świecie w ilości publikowanych książek. Pendrive jest wynalazkiem izraelskim, tak samo zresztą jak technologia czatu, którą dzisiaj obserwujemy w najpopularniejszych aplikacjach typu WhatsApp czy Messenger. Pierwsze na świecie programy antywirusowe, sterowanie ruchem i komputery bezdotykowe, aplikacja GPS Waze, aplikacja Taxi, pigułka fotografująca wnętrze ciała, panele słoneczne ogrzewające wodę i technologia lotów bezzałogowych – to wszystko zasługa Izraelczyków. W Tel Awiwie zamieszkuje ponad 80 000 psów, dla których zbudowano ponad 60 parków. Nawet fontanny z wodą pitną w Tel Awiwie mają taki kształt, są w taki sposób zbudowane, żeby psy mogły ich dosięgnąć i się z nich napić. Dlatego Tel Awiw został wybrany jako miasto najbardziej przyjazne psom na całym świecie. Ciekawą zagadką jest odnaleziony największy na świecie cmentarz dla psów w Ashkelon w Izraelu, który ma zresztą antyczną historię. Naukowcy wciąż mają więcej pytań niż odpowiedzi i nie potrafią zrozumieć, dlaczego 2500 lat temu pochowano w krótkim czasie ponad 1300 psów. Generalnie przesłanki religijne zostały odrzucone, więc teraz pozostaje tylko pytanie, czy może to była zaraza i jaki związek ta sytuacja mogła mieć z bliską relacją psa i człowieka. Jerozolima, jedno z najstarszych miast na świecie, była jednocześnie pierwszym całkowicie pokrytym zasięgiem Wi-Fi. To bardzo ciekawe, nowoczesne spojrzenie na to miasto, które na co dzień jest domem i łączy wyznawców zupełnie innych od siebie religii, takich jak chrześcijaństwo, judaizm czy islam. Teraz łączy ludzi poprzez Wi-Fi. W Jerozolimie znajdują się 382 hotspoty, a tak jako ciekawostkę powiem Wam, że w Tel Awiwie jest ich ponad 3000. Izrael to mały kraj, ale z wielkimi marzeniami. Niestety nie udało nam się wylądować na Księżycu, a kraje, które tego wcześniej dokonały, to tylko Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Ale Izrael znalazł się w 8 krajów z całego świata, które wysłały satelity na Księżyc. Wszystko zaczęło się od konkursu Google Lunar X Prize z celem lądowania na Księżycu. Założyciele Space Israel postanowili wylądować próbnikiem o wielkości butelki z wodą, tak aby wygrać $20 milionów w konkursie. W styczniu 2017 roku znaleźli się w 5 finalistów, a zmodyfikowana sonda zawierała kopię angielskiej Wikipedii, Torę, rysunki dziecięce, wspomnienia osoby ocalałej z Holokaustu oraz państwowy hymn Izraela. Aż 9 izraelskich naukowców otrzymało Nagrodę Nobla, w tym Menachem Begin oraz wspomniany w jednym z moich wcześniejszych odcinków zamordowany na Placu Królów Itzhak Rabin. Itzhak Rabin wraz z Szymonem Peresem oraz palestyńskim politykiem Yasirem Arafatem otrzymali Nagrodę Nobla w zamian za prowadzenie negocjacji prowadzących do porozumień izraelsko-palestyńskich. Izrael nazwany został gejowską stolicą Bliskiego Wschodu. Na przykład w Tel Awiwie znajduje się klub IGI, do którego mogą udać się przedstawiciele LGBT, uzyskać tam pomoc medyczną, psychologiczną, wsparcie, grupy terapeutyczne oraz także różne wydarzenia socjalne, imprezy i wystawy. Co więcej, co roku w czerwcu organizowana jest tygodniowa Parada Dumy w Tel Awiwie, na którą przyjeżdża 250 000 osób z całego świata. Kolejna ciekawostka. Buty Lady Gagi zaprojektowane zostały przez izraelskiego projektanta. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Koniecznie napiszcie w komentarzach, która z tych informacji najbardziej Was zszokowała, o czym kompletnie nie mieliście pojęcia wcześniej. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć!